Witam wszystkich serdecznie oglądających kanał Tom Cruiser. Prosto z Norwegii przylatuję do Malagi i właśnie tutaj spotykam się z moim przyjacielem Dawidem, który jako rodowity Hiszpan zna lepiej tutejszą kulturę i wspólnie zamierzamy zwiedzać, odkrywać i poznawać ciekawe miejsca. Także spokojnie możemy pewnie coś zjeść. Na lotnisku wynajmujemy samochód na parę dni. Malaga, miasto w południowej Hiszpanii w regionie Andaluzja, szóste co do wielkości miasto Hiszpanii, położone na wybrzeżu Costa del Sol. Miejsce narodzin Pabla Picassa i Antonio Banderasa. Pierwszy dzień w Maladze, pierwszy dzień. Idziemy do centrum miasta, coś zjeść, jakieś śniadanie. Mamy godzinę 10 rano. Vidrio y cristal. Okay. Aquí te indica todos los museos. Idziemy do Starego Miasta. Próbujemy znaleźć miejsce, przyjemną miejscówkę, żeby coś zjeść. Bardzo fajne, malownicze te uliczki, zakątki, gdzie na pewno można się łatwo zgubić. Är du förberedd? Vi kör på. Var det fint godsboutique? Ja, muy guapo. Muy chulo. Está bonita, está chula. Es muy alta de Salvar Larios. Gata. Ok, estamos en la famosa Plaza de la Constitución. I w ten sposób doszliśmy do jednej z bardziej znanych ulic Malagi. David, ¿cómo se llama la famosa carretera en Malagi? La calle Larios. Dawid kręci coś tutaj, kręci odcinek do swojego, do swojej strony. Estamos en la Plaza de la Constitución, aquí en Málaga, en el centro histórico de Málaga. Y ahora estamos llegando a la calle Larios, la calle más conocida, más famosa de aquí de Málaga, por lo que dicen, ¿no? Buen ambiente, hay un ambientazo, la verdad, mucha gente. Si no me equivoco, esta es la famosa calle Larios, ¿no? La verdad que la Plaza de la Constitución es preciosa, ¿eh? Bonita. Con las palmeras, la fuente es muy chula. ¿Quieres explicar cómo son mucha gente en este lugar? Gente, se ve ambiente, hay ambiente. Realmente, se ve mucho turista, ¿verdad? Ya. Hemos coincidido con mucho turista. Bueno, me imagino que Málaga de por sí ya hay muchos turistas, ¿no? En todo el año, pero me imagino que ahora con el comienzo del verano empieza a haber más. Se ve gente de todas las partes del mundo, ¿no? Bardzo duża przestrzeń, robi wrażenie, jak sami słyszeliście, mój przewodnik Dawid zna lepiej lokalną kulturę i może więcej coś na ten temat powiedzieć, ale to miejsce na pewno jest bardzo, bardzo mocno uczęszczane przez turystów. Nad całą tą ulicą jakby jest takie a la baldachimy rozwieszone, także bardzo przyjemnie się tutaj idzie, bo to wszystko jest w cieniu, mimo że szeroka ulica, taki deptak turystyczny. Hålles en god temperatur här inne, liksom. Ja, på grund av däckning. Ja. Tak.
dużo ciekawych kamieniczek, dużo fajnych starych budynków, które warto na pewno jest zobaczyć, ale jest tego tak dużo, że no, ja nie jestem w stanie, czy my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć, także jakąś część Wam pokażę. Fajnie, że zadaszony jest tutaj ten cały deptak, fajnie jest zadaszony, bo daje dodatkowe ochronę przed słońcem. Bardzo dużo takich jak tu miejsc, gdzie wchodzi się w uliczki boczne i pięknie zadbane, urzekające, powiedziałbym nawet, miejsca z roślinnością, jakieś takie oazy, kafeterie, restauracje, które już teraz jakby powoli odżywają. Sami zobaczcie, jak to każda uliczka jest warta utrwalenia. Polanski filmer alltid. Kan du förklara varför vi må filma denna gata? Me parece una localización idónea. O sea, que no puedes dejar de grabarla. Sí, estoy de acuerdo. Porque es una localización maravillosa, Tomás, para filmar. Fíjate, este paso estrecho, con este juego de luces, al fondo, esa luz, ¿no? Ese contraste de luces y esas mesas, ¿no? Colocadas con esos manteles ahí tan típicos del sur malagueños. Por favor, no voy a vivir toda la vida, Tomás. Gracias. Nas day quebrar. Restauracja od czasu do czasu też może być, zwłaszcza w dobrym wydaniu, tak jak tutaj w towarzystwie bohaterów mangi. Lokal bardzo fajny, można polecać. Kolacja w miejskiej restauracji, fajny wybór, spróbujemy co dobrego mają. Zamawiam Kambo Teriyaki Chicken. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze smakowało, jak wygląda na zdjęciu. Ciekawe wnętrze, bardzo kolorowo, bardzo japońsko. Cały lokal jest udekorowany w stylu bardzo mocno japońskim, manga i bohaterowie oczywiście mangi. Ciekawe miejsce, bardzo kolorowe, niemalże egzotyczne dla mnie. Czekamy aż to, co zamówiliśmy, przyniosą, będzie. Ale widać, taki lokal fajnie funkcjonuje, fajnie na pewno ma wzięcie, ma swoich fanów, ci co lubią mangę, Japonię i tą kulturę, to jest miejscówka dla nich. No dobra, sami zobaczcie, jak wygląda perfekcja. Tak wygląda japońska perfekcja na talerzu. No dobra, śniadanie i ruszamy w miasto. Tak się zaczyna dzień. Zaczynamy od śniadania. Plan na dzisiaj, okoliczne, ciekawe miejsca zobaczyć. A co nam się uda zrealizować, to się okaże. Także bądźcie ze mną. Dzień dobry, przyjacielu. Ja lubię mówić po polsku, co dzień dobry, przyjacielu. Dzień dobry. Przechodziliśmy koło takiego punktu sprzedaż najsłynniejszych szynek
iberyjskich, tak. Hamonde ibericus? Jamón ibérico. Jamone iberico. Hola. Ups. Do zobaczenia później. Znajdujemy się w słynnej restauracji Pimpi. Wiele znanych osobistości tutaj gościło na przestrzeni pewnie ostatnich 100 lat, podejrzewam. Są tu zdjęcia wszystkich. A gościli tutaj znani artyści, politycy, sportowcy i osobistości takie jak rodzina Pabla Picassa, hiszpańska rodzina królewska, no i oczywiście należy wspomnieć o Antonio Banderasie, który jest przecież współwłaścicielem tego lokalu. Artyści światowi, także miejsce bardzo kultowe okazuje się. Okej, zasiadamy, jakiegoś drinka tutaj sobie zaserwujemy, zamówimy. Także atmosfera jest wyjątkowa na pewno w takim miejscu. No, pomyśleć, że z całego świata ludzie tutaj bywali. Okay. We can see. Byliśmy pierwsi tutaj, także przy otwarciu, także a teraz jest masa ludzi, którzy będą tutaj wchodzić i się kręcić, także okej. No, portacze de valen typisk mic, shot vin, Okej. typisk po de Tamroda, Andalucía. Viprover, Pimpi, typisk. ¿Cómo se llama? El moscatel de la casa, sí, moscatel Iberia el nombre. De gente de Muscatel. Moskatier. Okej, Viprover. Let's go. Skål. Para que lo probase, sería lo más bonito, ¿vale? Gracias. Suerte con el avión, ¿eh? Si lo pierdes, no hay que No, vamos, no. Ya rápidamente buscaré el número de teléfono de aquí para echarte la bronca. Muchas gracias. Gracias. Sí, buen día. Hasta luego. Ups. Bueno, estamos aquí en el Teatro Romano de Málaga, ¿no? Y al lado el cine este famoso, bueno, donde hacen los festivales de Málaga, ¿verdad? Lo que pasa es que hace un sol del demonio, ¿eh? Sí. De mucho sol, Mucho. de mucho calor. ¿Verdad? Así que nada, vamos a acercarnos aquí, ¿no? Aquí están los vestigios, las ruinas del antiguo Teatro Romano. Wow, hay muchísima gente para entrar. Es mucho turístico lugar. Claro, Sí. claro, por supuesto. Pero, wow, la fortaleza es enorme. No sé si podrá subir uno por su cuenta hasta ahí arriba. Sí. Lo que no sé es si uno puede ir por su cuenta a visitarlo. ¿Por su cuenta? O tiene que ser. Vamos por su cuenta. O en visita guiada. Tengo mis dudas. Wielu myśli, że trzeba tu zapłacić, bo takie wejście wygląda tu na kasę, ale nie. Spytaliśmy się i można zejść tu bliżej teatru zupełnie za darmo. Także masa turystów się tłoczy tutaj za barierkami. Tutaj nikogo nie ma. Można tutaj rzymski teatr jakby sobie tutaj jeszcze z bliska dokładnie zobaczyć.
przechodzimy przez ten rzymski antyczny teatr i masa innych rzeczy, fajnych, ciekawych rzeczy do zobaczenia. No i cóż, nie traćmy czasu. Ja. Ingen kommer Ingen vet om det. Idziemy dalej. Przeszliśmy koło Muzeum Malaga, idziemy w stronę Muzeum Picassa. Mam nadzieję, że będę mógł pokazać Wam, jak tamte miejsca wyglądają. Za nami zostawiamy najsłynniejszą ulicę Calle Larios. Puerto de Málaga. Puerto de Málaga. Det är hela tiden, det är turistiskt mål. Hela tiden. Ja. Hela tiden. Vi ska ta Okej. W porcie Malaga fantastyczne jachty, bardzo ciekawych, bardzo interesujących zresztą, robiące wrażenie oczywiście. Dzień dobry, przyjacielu. Dzień dobry przyjacielu. Jak się masz? Mam się dobrze, a jak ty się masz? Dobrze. Dzięki, że byliście ze mną do końca. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z Hiszpanii, Malagi i nie tylko. Miasto, ludzie i miejsca, które odwiedzam, to tylko ułamek tego, co chciałbym Wam pokazać i z pewnością życie pokaże, ile jeszcze przede mną. A jeżeli macie jakieś pytania i propozycje na kolejne odcinki, to piszcie śmiało. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!